1268. Większość mieszkańców naszej wsi ten rok kojarzy z powstaniem Krościc. W końcu w 2018 roku hucznie obchodziliśmy 750-lecie wsi. Ale nasza wieś istniała już skans prędzej, a w 1268 przeszła z prawa polskiego na prawo niemieckie, zwane magdeburskie. Krościce to starosłowiańską wieś założono gdzieś w latach 500 do 700 naszej ery. Tak twierdzą niemieccy historycy zajmujący się Śląskiem. Co się działo we wsi przez pierwsze 500 lat jej istnienia, nie wiemy. Ale wiemy, co się musiało wydarzyć w roku 1241. 25-tysięczna armia Mongołów najechała na ziemię polskie. Po kilku przegranych bitwach siły polskie skoncentrowały się pod Łopole, gdzie doszło do kolejnego starcia. Po krótkiej bitwie wojska polskie wycofały się w kierunku Wrocławia. Za nimi wzdłuż Łodry pociągnęły Mongoły, połąc i mordując wszystko, co było na ich drodze. Druga ta wiodła wzdłuż Łodry, czyli też przez Krościce. Najazd mongolski skończył się przegraną przez wojska polskie bitwą pod Legnicą. Zdewastowany kraj, spolone grody i osady trzeba było odbudować, a straty ludności skompensować. Na osadników z terenów centralnej i wschodniej Polski nie było co liczyć, bo tam spustoszenia były takie same jak na Śląsku. Tak samo było na południu od Śląska, czyli na Morawach i Węgrach, dokąd armia mongolska posła po zwycięstwie pod Legnicą. Zostało eno cesarstwo niemieckie, gdzie armia mongolska nie dotarła i gdzie akurat wsie były przepełnione ludnością nieposiadającą ziemi. Potencjalnych niemieckich osadników powstrzymywało jednak powszechne na polskich ziemiach prawo książęce, zwane polskie. Zobowiązywało ono poddanych do usług wojskowych na rzecz księcia, rozmaitych danin jak poradle, powołowe, podymne i opłat jak myta i cła. Żeby przekonać osadników niemieckich do przybycia na Śląsk, tutejsi książęta musieli je zaoferować lokacja na prawie magdeburskie, zwane niemieckie. Samo słowo lokacja pochodzi od łacińskiego locatio, oznaczającego dzierżawa, wynajem. Właśnie w dzierżawa chłopi brali na prawie niemieckie ziemie należące do księcia i z tej dzierżawy płacili mu czynsz. Na początek osadnik taki był zwolniony z opłat na okres od 8 do 24 lat, a potem musiał płacić czynsz. Pod pojęcie lokacja na prawie niemieckie w XIII wieku rozumiane było albo zakładanie wsi na nowo, albo uzupełnianie i powiększanie istniejących wsi przez nowych osadników. W przypadku lokacji Krościc na prawie niemieckie w 1268 roku chodziło o to drugie, czyli o uzupełnienie strat po najeździe mongolskim. Bo jak wynikało z samego dokumentu, Krościce już wtedy istniały. Władysłaus, Herzog von Schlesien, Erzbischof von Salzburg, päpstlicher Legat, gestattet den Brüdern Peter und Boguchwał sein Dorf Krościce in qua fuerunt et sunt residentes nach deutschem Rechte in großen oder kleinen Hufen auszusetzen, gegen Zahlung von 19 Mark Silber jährlich. Ktoś powie, idzie tu pisać, że Krościce już wtedy istniały. Ano w tym łacińskie zdaniu. Władysław zezwalał braciom Piotrowi i Boguchwałowi swoja wieś Krościce in qua fuerunt et sunt residentes, w której przebywają i mieszkają. Żaden nie umie mieszkać we wsi, której jeszcze nie ma i mógł dopiero być założoną. To jest pisemny dowód popierający tezę niemieckich historyków, że Krościce nie były założone w 1268 roku, eno prędzej, kans prędzej. Jakby ktoś uważał, że lokowanie ino oznaczał zakładanie wsi od zera, tego odsyłu do historii Wrocławia. Wrocław lokowany był co najmniej 3 razy. Jedna lokacja jest znaną z czasów Henryka Brodatego, inną była w roku 1243, a jeszcze inną na prawie niemieckie w roku 1261. Pierwej za dziejcio, jak słyszał, że ten kamień i ta grawura pochodzi z roku 1268 i je pamiątką po 2 sołtysach, Piotrze i Boguchwale. A jaką je prawda o tym kamieniu, to wyjaśnimy teraz. Augustyn Urban to był mój ujek, zdobył duży kamień i dał wygrawerować krzyżyk, a tu A, D.
Anno Domini roku pańskiego 1268 pierwszy sołtys Piotr i Boguchwał i zawiózł do sąsiada Jana Kupilasa i zakopał. Po czasie się umówili z Janem, że Jan niby przypadkowo natknął się na jakiś duży kamień i wtedy zawołali speców, ekspertów z Opola i ci wykopali kamień i ten kamień został potem ceremonialnie. Ja uczestniczyłem przy wykopywaniu go ostatecznie, to znaczy patrzałem. Mój ojciec, wujek Janek i szwagier Franz wykopywali i potem umieścili go w ogrodzie u Urbanów.